5 lat temu zaczęłam studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i sezon zimowy przed rozpoczęciem pierwszego roku zainteresowałam się taką amatorską jazdą sportową na nartach, czyli jazdą po slalomie i slalomie gigancie. Idąc na studia, miałam nadzieję, że będę mogła w jakimś stopniu się w tym kierunku rozwijać i trenować. No i faktycznie pod koniec w zasadzie pierwszego sezonu zimowego na pierwszym roku dowiedziałam się, że na AGH jest już grupa ludzi, którzy jeżdżą na nartach i chcieliby móc wspólnie trenować. No bo trzeba wiedzieć, że żeby trenować na tyczkach, to nie jest takie proste. Trzeba zorganizować sporo drogiego sprzętu, trzeba mieć umiejętności, żeby te slalomy postawić. No i wśród tej grupy osób, które jakoś tam luźno mówiły o tym, że dobrze by było wspólnie trenować i w zasadzie mówiły o tym, na szczęście znalazła się jedna osoba, Wojtek, który mimo jakiejś tam przeciwności, to znaczy nie było zbytniego wsparcia ze strony uczelni, on po prostu postanowił, że to zrobi. To znaczy zorganizował zbiórkę pieniędzy, za to udało się kupić jakiś pierwszy sprzęt narciarski, sprzęt właśnie do stawiania treningów. Drugą część udało mu się załatwić poprzez pozyskanie jakiegoś sponsora. Pozostałe jakieś drobne materiały typu wiertarka czy klucz do wkręcania tyczek udało mu się pożyczyć od swoich znajomych z innych klubów narciarskich. No i udało mu się zorganizować wyjazd. Nagle z czegoś, co było zupełnie niemożliwe i spoza zasięgu, Wojtkowi się udało to zrobić. Potem jak Wojtek zorganizował ten pierwszy wyjazd, zobaczyliśmy, że można. Zaczęło się wokół nas grupować więcej osób, około 15. Ja jakoś tak bardziej też aktywnie włączyłam się w organizację tych wyjazdów. No i po 2 sezonach zobaczyliśmy, że z czegoś, co w zasadzie spełniało zupełnie naszą potrzebę, no bo my, w zasadzie Wojtek i ja potem robiąc te wyjazdy, my to robiliśmy zupełnie pod siebie. To znaczy my po prostu chcieliśmy jeździć na nartach. Nie myśleliśmy o tym, żeby robić coś, nie wiem, dobrego dla innych. Ale zobaczyliśmy, że faktycznie robiąc to, przynosimy wartość też innym. Chcieliśmy, aby więcej osób mogło skorzystać z tego. No i zdecydowaliśmy się, że założymy klub narciarski. Trochę baliśmy się, że to nam pochłonie dużo czasu, jakiejś papierkowej roboty. Faktycznie nie obyło się bez tego, ale dzięki temu, że zrobiliśmy ten krok, mogło się o nas dowiedzieć dużo więcej ludzi. I dużo więcej ludzi jakby skorzystać z tych naszych wyjazdów. I tak po roku działania mniej więcej przez nasz klub przewinęło się jakieś 50-60 osób. I takim świetne było to, że z tego, że Wojtek zrobił ten pierwszy krok, jakby on zainspirował trochę mnie, żeby działać. I tak samo przez to, że potem już wspólnymi siłami robiliśmy coś dalej, to z tej grupy osób, które do nas przyszły, do klubu, znowu wyłoniły się jakieś kolejni potencjalni liderzy, którzy, mam nadzieję, przejmą od nas znowu tą pałeczkę. I pojawili się zarówno osoby z tej grupy jeszcze bardziej początkujących od nas, bo my jesteśmy zupełnymi amatorami w tej jeździe sportowej. I pojawili się ludzie, którzy na przykład w ogóle nie potrafili jeździć na nartach, ale zobaczyli, że my robimy coś fajnego, no i chcieli do nas dołączyć. I dzięki temu się, nie wiem, zaczęli coś uczyć jeździć na tych nartach. A z drugiej strony pojawili się ludzie jakby z drugiego stopnia skali, to znaczy świetni narciarze na poziomie polskim, amatorskim, którzy byli na naszej uczelni i przez to, że zobaczyli, że nam się coś tam udaje robić, że udało nam się zorganizować już parę wyjazdów, to też do nas dołączyli i znowu włączyli się swoim doświadczeniem, pomagali nam słabszym. Podobna rzecz z Open Coffee. Więc Open Coffee to jest taka formuła spotkań, poranne, regularne spotkania o 8 rano, przeznaczone dla ludzi z takiego środowiska technologicznego, związanego z projektami internetowymi, na które przychodzą ludzie, którzy mają jakieś tam swoje projekty, którzy dopiero chcą zacząć w biznesie swoją przygodę, jak również przychodzą doświadczeni biznesmeni, przychodzą inwestorzy i jest okazja do tego, żeby wymienić się swoimi pomysłami, poprosić o radę, powiedzieć, co się ciekawego robi, i otrzymać jakieś opinie od właśnie bardziej doświadczonych ludzi. No i ja w listopadzie zeszłego roku byłam na takim etapie, że zaczynałam swój taki projekt internetowy i po prostu miałam potrzebę obcowania z ludźmi, którzy po prostu więcej wiedzą ode mnie, bo ja byłam totalnie zielona w temacie jakiegoś biznesu, właśnie projektów internetowych i po prostu chciałam mieć miejsce, żeby
porozmawiać z ludźmi, którzy mogliby mi dać jakieś rady. No i jak przeczytałam właśnie o idei tych spotkań Open Coffee, myślałam, że dobrze by było dla samej siebie. Chciałabym mieć po prostu takie spotkania, żebym ja mogła się czegoś dowiedzieć. No i jako, że miałam kilkudziesięciu znajomych, których wiedziałam, że robią takie projekty, no to stwierdziłam, że napiszę do nich tam na Facebooku, żebyśmy zrobili pierwsze spotkanie. No i faktycznie na początku trochę się obawiałam, że to może być niewypał, to znaczy nie chciałam nawet robić jakiegoś tam wydarzenia na Facebooku. Bałam się, że po prostu nikt tam nie kliknie i będzie takie wydarzenie widmo, okaże się, wszyscy będą myśleć, że to było strasznie słabe, ale okazało się, że te moje lęki były nieuzasadnione, to znaczy odbyło się pierwsze spotkanie, okazało się, że było ok, zrobiliśmy drugie, zrobiliśmy trzecie i znowu zaczęły do mnie dochodzić takie opinie tych ludzi, którzy byli na spotkaniu, że te spotkania mają jakiś sens, to znaczy coś, co ja na początku robiłam w zasadzie no pod siebie, to znaczy ja miałam taką potrzebę, żeby obcować z takimi mądrzejszymi ludźmi i nagle okazało się, że nie tylko ja z tego korzystam, więc też zdecydowałam, że to ma sens to ciągnąć dalej, no i przybraliśmy te spotkania i warto nadać temu też jakąś formę, żeby bardziej otworzyć te spotkania. Powstała strona internetowa, powstało logo, no i dzięki temu więcej ludzi miało się okazję dowiedzieć o tych spotkaniach. I teraz regularnie o 8 rano co 2 tygodnie przychodzi do biura Google w Krakowie około 50 osób. Faktycznie wymieniają się doświadczeniami. Za każdym razem dostajemy jakieś opinie, że faktycznie ktoś poznał jakieś wartościowe kontakty. I teraz właśnie, ja zaczynając te spotkania, nie zaczęłam tego sama z siebie, to znaczy ja zostałam zainspirowana tym, że przeczytałam w książce Brada Felda o tym, że coś takiego można robić. Tak samo takim ułatwieniem też na pewno było to, że widziałam, że w Krakowie już były jakieś takie spotkania takiej branży, znaczy konkretnie widziałam środowisko Hive 53 krakowskie i to na pewno też wpłynęło na to, że bardziej chętnie i miałam jakąś tam energię, żeby poprowadzić coś takiego. I z drugiej strony to, że ja zrobiłam taki naprawdę to minimalne kroki, minimalne jakieś tam poświęcenie czasu, które było potrzebne na zorganizowanie tego pierwszego spotkania, to zaowocowało tym, że teraz na przykład przyjeżdżali do nas ludzie z Wrocławia i oni zaczęli robić open kawę u siebie. Pisali do nas ludzie z Ełku, pisali ludzie z Katowic, czyli też to, że my naprawdę zrobiliśmy małą rzecz tutaj w Krakowie, to w jakiś sposób zainspirowało to też innych. Trzecia rzecz. Ja w zeszłym roku zaczęłam jeździć na rowerze szosowym i mniej więcej dokładnie rok temu są w Krakowie takie treningi z każdą środę o godzinie 17 przyjeżdża mniej więcej 20-30 osób, to się nazywa IC. No i pewnego czerwcowego dnia, właśnie jakiś rok temu, strasznie lało, po prostu totalnie lało. Ja wychodząc z domu w ogóle nie wiem, co mi szczeliło do głowy, żeby wyjechać na ten trening, bo byłam mokra po prostu od momentu wyjścia z domu. No ale wyjechałam na ten trening, no i dojechałam na Błonia i tam zamiast tej zwykłej grupy 30 osób były tylko 3 osoby poza mną i to same dziewczyny. To po prostu niesamowita sprawa. Ja te dziewczyny no, trochę znałam, ale to były dziewczyny naprawdę dobrze jeżdżące i naprawdę mocne. Ja byłam totalnie początkujący wtedy i totalnie słaba byłam na tej szosie. No i pojechałyśmy na trening w tym deszczu, potem się przejaśniło. Po treningu stwierdziłyśmy, że był bardzo fajny trening i może warto by było powtórzyć. Ja znowu czułam potrzebę, że dla mnie by było naprawdę fajne i wartościowe, jakbym ja mogła z tymi dziewczynami regularnie jeździć, no bo się od nich strasznie dużo nauczę. Więc jakoś tak wspólnie zdecydowałyśmy, że okej, robimy wydarzenie na Facebooku, za tydzień znowu umawiamy się na te rowery, na wspólną damską jazdę. No i za tydzień pojawiło się z kolei znowu 10 może dziewczyn. Też się podobało. No to poszliśmy krok dalej. Zrobiliśmy to też totalnie prostą i niewymagającą pracy rzecz. Zrobiliśmy fanpage, czyli też nadałyśmy jakąś tam formę tym naszym spotkaniom. I dzięki temu znowu dowiedziały się o tym masę nowych ludzi i zaczęły do naszej grupki tej szosowej dołączać dziewczyny, które na przykład w ogóle jeszcze nie miały szos, jeździły na jakichś rowerach trekkingowych i zaczęły przyjeżdżać i dzięki temu, że przyjeżdżały, no to tak się wkręciły w tą szosę, że chociaż to są małe liczby, to można na palcach jednej ręki policzyć, ile dziewczyn z tego jakby troszkę skorzystało, ale jednak i na przykład kupiły szosę i teraz jeżdżą. No i to jest jakby taki duży sukces.
tak mi się wydaje. I znowu, tak jak w przypadku klubu narciarskiego, Wojtek zrobił ten pierwszy krok i zrobił pierwszy wyjazd mimo jakichś tam przeciwności i to zainspirowało na przykład mnie, żeby potem pociągnąć to dalej. Tak samo w Open Kawce ja zrobiłem jakiś tam minimalny naprawdę krok i dzięki temu z tej grupy osób, które się dowiedziały o Open Kawce, znowu wyłonili się jacyś nowi liderzy, na przykład Aliaksik, taki chłopak, który w ogóle zaczął robić dosyć rozbudowany system rejestracji na tą Open Kawkę i naprawdę wziął odpowiedzialność za prowadzenie tych spotkań i pchanie tego do przodu. Tak samo tutaj. To, że to takim małym krokiem zrobiłyśmy, okazało się, że zainspirowałyśmy dziewczyny na przykład z Poznania, do nas napisały, że one też coś takiego spróbują rozkręcić u siebie, czy dziewczyny ostatnio z Tarnowskich Gór. No i to jest super. Jeszcze tak samo jak w przypadku Open Kawki, tak jak mówiłam, że ja zostałam zainspirowana tam przez książkę Brada Felda i przez to, że w Krakowie już tyle się działo i tam Ela z Piotrem robili już to krakowskie startup community. Tak tutaj w Krakowie też widziałam bardzo dużo pozytywnych wzorców, znaczy widziałam taką inicjatywę jak otwarte treningi rowerowe, gdzie po prostu 2 trenerów co tydzień poświęca swój czas i uczy nas jeździć na rowerach górskich, robią to zupełnie wolontaryjnie. Takie widzenie, że coś takiego się dzieje, na pewno inspiruje i daje takiego kopa, nawet jak się wydaje, że teraz na przykład zaczęło mniej dziewczyn przyjeżdżać na te damskie treningi, to żeby i tak to utrzymywać, bo to jest coś wartościowego. No i tak podsumowując te trzy przypadki, mam takie wnioski. Po pierwsze, można być zupełnie takim początkującym w jakiejś dziedzinie, żeby coś zacząć robić, co przynosi wartość, po prostu wartość, bo tak jak mówię, ja w ogóle na szosie nie umiałam jeździć. Na nartach też byłam zupełnym amatorem i jestem zupełnym amatorem jazdy sportowej. W projektach internetowych to też totalnie nic nie umiałam, a jednak jakimś takim bardzo prostym krokiem można coś zdziałać. Druga taka moja obserwacja to jest to, że robiąc coś z pasją pod siebie, to znaczy nie myśląc od razu o zmienianiu jakiegoś świata, tylko po prostu realizując jakąś swoją potrzebę, nagle okazuje się, jeśli się to robi naprawdę z pasją, że skorzysta na tym więcej osób. I nie trzeba to robić z jakimś nabłufowaniem, tylko po prostu robiąc coś tak, jakby się chciało mieć dla siebie, skorzysta z tego więcej osób. Trzecia rzecz to, że warto nadać jakąś tam formę. Jak już widzimy, że coś zaczyna działać, tak jak na przykład zobaczyliśmy, że te treningi nasze narciarskie fajnie się rozwijają, to warto jednak podjąć decyzję, żeby to przenieść na jakiś następny poziom, żeby właśnie otworzyć się na innych. Czasem to jest bardzo prozaiczne, jak na przykład założenie fanpage'a naszej inicjatywy, czy tam stworzenie prostej strony internetowej. Czasem to wymaga więcej pracy, jak na przykład zrobienie stowarzyszenia, ale warto to zrobić. No i taka ostatnia obserwacja, w sumie taka dająca najwięcej mocy, jak sobie o tym pomyślicie, czy pomyślimy, że zaczynając coś, można właśnie inspirować innych. I tak naprawdę zaczynając jakąś organizację, możemy zasiać jakieś ziarnko w każdym innej osobie inspiracji i przez to one mogą zakładać kolejne rzeczy i to się może rozprzestrzeniać zupełnie wykładniczo, więc każdy sobie może pomyśleć o tym, na czym mu zależy i czego mu brakuje w jego otoczeniu i po prostu zacząć to robić, bo może się nie udać, a jak się uda, to właśnie może zasiać ziarnko, które wykładniczo się rozwinie. Dziękuję bardzo.